Dzień dobry moi drodzy. Skryłam się tutaj w tych krzakach, nie żebym się przed czymś albo przed kimś kryła, albo uciekała, ale właśnie tutaj znalazłam dla Was roślinkę, która w stanie dzikim występuje u nas dość rzadko. Dajcie mi potem proszę znać w komentarzach, kto z Was ją kiedyś spotkał w naturze, bo ona znacznie częściej jest hodowana w naszych ogrodach, bo jest to niezwykle dekoracyjna i niezwykle wdzięczna krzewinka, a teraz na początku kwietnia ona właśnie zaczyna kwitnąć i nie kwitnie bardzo długo, bo jedynie do maja, no powiedzmy początku czerwca, i może właśnie przez ten okres kwitnienia nazywana jest też rośliną wielkanocną, więc jak najbardziej a propos, jeśli chodzi o czas emisji naszego filmu. Zapraszam Was na spotkanie z... Ta roślina to jest roślina z rodziny tojnowatych. Aha, co to jest? Co to jest? Barwinek pospolity. Ten, który tutaj jest za mną. Cudowna roślinka, która występuje najczęściej w Europie. I jeśli w Europie, za chwilę Dola region podepcze, w Europie to za wyjątkiem Skandynawii. Rzecz ciekawa, że tam nie występuje, ale występuje też w Azji. Niektóre źródła podają, że występuje również w Afryce. W Polsce można ją spotkać w górach i na Pogórzu, gdzie ona tworzy takie całe duże kobierce. Na nizinach jest jej bardzo mało, jest rzadko spotykana i dlatego ja się tym bardziej cieszę, że tutaj ją dla Was znalazłam. Zazwyczaj rośnie w lasach liściastych. Tutaj jest taki las mieszany, powiedzmy, ale na dość żyznej glebie i jest rośliną cieniolubną, dlatego w tych krzakach tutaj ją ku mojej radości wielkiej odkryłam. Barwinek jest rośliną bardzo ważną w fitoterapii i jest bardzo pożyteczny dla naszego zdrowia, ale o tym ja wszystko jeszcze powiem. Natomiast teraz, aby tradycji stało się zadość, przedstawię Wam budowę tej rośliny, abyście nie mieli wątpliwości, jak takie ziółko znajdziecie, że to jest właśnie barwinek. On jest taką zimozieloną krzewinką, która osiąga niewielkie rozmiary, jeśli chodzi o wysokość, bo od 15 do 20 cm. Słuchajcie, zbliżmy się do niej, ja Wam wszystko dokładnie pokażę i dokładnie Wam o niej powiem. O, spójrzcie. Łodygi barwinka, one są dołem, no tutaj jest taki młodziutki, ale generalnie dołem one są lekko zdrewniałe, pokładające się po ziemi, no malutki taki dopiero wyszedł, ale te młode listki tutaj, o, ale generalnie on właśnie pokłada się po ziemi i w ten sposób się zakorzenia i w ten sposób się rozrasta, tworząc te kobierce, o których Wam mówiłam. Liście barwinka są naprzeciwległe, co tutaj najlepiej widać na tym przykładzie, zresztą na wszędzie, o, widzicie, naprzeciwległe. O liściach i ich rodzajach mówiłam już dużo w filmie o wiązówce błotnej, więc zerknijcie sobie tam, tu Wam przesyłam link i będziecie wiedzieć. Natomiast te liście faktycznie są naprzeciwległe, jak sama nazwa wskazuje, jeden naprzeciwko drugiego, tak? Krótko ogonkowe, co widzimy też, albo nie widzimy. Halo, ostrość. No, coś tutaj te listki. No dalej, czekajcie. O, krótko ogonkowe, bardzo krótko ogonkowe, całobrzegi, jak widzimy. Jeśli chodzi o kształt, to są takie eliptyczne, barwę ciemnozieloną i są błyszczące. One są błyszczące, te liście. Takie no stosunkowo do innych roślin to błyszczenie jest bardzo wyraźne. Jeśli chodzi o barwinek, to są i gatunki ozdobne barwinka, hodowane w naszych ogrodach głównie i u nich te gatunki, u tych gatunków liście mogą się różnicować, mogą być jaśniejsze, mogą być nawet takie jasno nakrapiane, bardziej matowe, więc to zależy od tego, jaki akurat gatunek mamy. To samo dotyczy kwiatów, bo u barwinka pospolitego kwiaty są fioletowe. Jak widzicie, fioletowe, aczkolwiek znowu u odmian ozdobnych, na przykład odmianie alba, mogą być bardzo jasne, prawie białe, tak? Ale u tego rosnącego w naturze są fioletowe, o średnicy około 2,5 powiedzmy do 3 cm, z 5-dzielnym kielichem kwiatowym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Ze zgrubiałym słupkiem, to musicie uwierzyć mi tutaj na słowo, jest ze zgrubiałym słupkiem, u którego nasady znajdują się takie dwa miodniki, więc barwinek jest rośliną miododajną, zatem jest rośliną ukochaną przez pszczoły.
Boż, atakują mnie te krzaki, włosy mi wyrywają. Widzicie? To jest dopiero poświęcenie dla widzów. Dobra, jest barwinek, wiecie jak on wygląda, na pewno nie macie wątpliwości. I teraz Wam powiem o tym, jakie on związki w sobie posiada. Oczywiście barwinek posiada flawonoidy, oczywiście posiada garbniki, sole mineralne, triterpeny, posiada kwasy organiczne, posiada kwas ursolowy, między innymi pektyny i posiada bardzo ważne związki, które nazywa... Tu mi jakiś... O matko święta, w głowę mi wchodzi. No dobra. Bardzo ważne związki, które nazywają się alkaloidami indolowymi, tak? Czyli, czekajcie, no nie wiem, myślałam, że uda mi się jakoś przesiąść, ale dobra, wytrzymam. Więc te alkaloidy indolowe to są dosyć trudne nazwy, bo u tego gatunku pospolitego tutaj to jest winkamina, wincyna i winkaminaryna, tak? To jest u tego gatunku, który tutaj mamy, a u gatunku barwinek różowy te alkaloidy nazywają się winkrystyna i winblastyna. I dlaczego te alkaloidy są takie ważne? Wiecie co, może wy sobie popatrzcie na tego pięknego barwinka, bo Katarzyna miotająca się z krzakiem nie jest chyba ciekawym obrazem, ale spójrzcie na niego, jaki on jest piękny. Chciałam Wam powiedzieć, że dlaczego te związki alkaloidowe, dlaczego te alkaloidy indolowe mają takie niesamowite właściwości. Posłuchajcie, obecnie w medycynie, medycyna poznała już się na cudzie barwinka, stosowane są preparaty powstałe właśnie na bazie wyizolowanych z tej rośliny alkaloidów albo na bazie syntetycznych ich odpowiedników. Bo wiecie, że na przykład aspiryna, syntetyczny związek powstał na bazie tych salicylanów powstałych, wyizolowanych z wiązówki i z wierzby, tak? I tutaj jest podobnie. I te leki, które powstają na bazie tych składników, czy tych związków wyizolowanych, to są bardzo silne leki. I dlatego też barwinek przedawkowany, bo związki też są silne, czyli barwinek przedawkowany może być niebezpieczny właśnie ze względu na to, że on tych alkaloidów w sobie dużo zawiera. I teraz, bo to ciekawy jest temat, więc chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę winkaminę, dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, teraz się zrobił ładny kadr. Dlatego, że ona poprawia ukrwienie tkanki nerwowej w naszym mózgu. Więc stosuje się ją w zaburzeniach ukrwienia mózgu, które są spowodowane udarem, zmianami miażdżycowymi. No kwiatek dalej. Ostrość, no nie chcę. Czekajcie. Zmianami miażdżycowymi, a zatem często u osób starszych stosowana jest, tak? Stosowana jest też przy zawrotach głowy, przy osłabieniu pamięci, przy szumach w uszach, zaburzeniach krążenia w gałce ocznej i naprawdę wielu przypadłościach. Te preparaty z barwinka stosuje się bardzo często wraz z pochodnymi rutyny, która nam uszczelnia, wzmacnia, uelastycznia naczynia krwionośne, a zatem, jak Wy to już wiecie, byłoby wspaniale stosować takiego barwinka wraz z forsycją, która jak żadna inna chyba roślina jest właśnie w tę rutynę zasobna. Natomiast wspomniane przeze mnie alkaloidy barwinka różowego, czyli winkrystyna i winblastyna, one mają niesamowicie ważne znaczenie w onkologii, bo co one robią? One hamują nadmierny rozwój tkanki nowotworowej i w ten sposób niszczą komórki rakowe. Ta winblastynę stosuje się głównie w leczeniu raka piersi, chłonniaków, raka jąder, natomiast winkrystynę na przykład w terapii białaczki i chłonniaków ziarniczych i nieziarniczych. To są bardzo ważne związki, zatem bardzo ważna roślina, naprawdę bardzo ważna i pożyteczna roślina. Moi drodzy, barwinek, a teraz go swoim, teraz widać go bardziej. Oprócz oczywiście tych właściwości cytotoksycznych ma wiele innych różnych właściwości. Przede wszystkim jest to roślina, która niesamowicie obniża poziom cukru w naszej krwi, a zatem może być stosowana w leczeniu cukrzycy. Ona w medycynie ludowej była stosowana jako środek obniżający Dobra.
jako środek obniżający ciśnienie krwi, bo ona rozszerza naczynia krwionośne nie tylko w naszym mózgu, o czym już mówiłam, i utlenia mózg, ale w całym układzie naszym krwionośnym. Więc właśnie dotlenia, wzmacnia i nie tylko nasze serce, ale nasz cały organizm. Ona go też odtruwa, działa przeciwmiażdżycowo. Dolarek się zabrał za barwinka? Może on też wyczuł, że on jest zdrowy. Przeciwmiażdżycowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Na przykład w stanach zapalnych jamy ustnej, w stanach zapalnych gardła możemy stosować do płukania na przykład taki napar z barwinka, jeżeli nas boli gardło. Ale działa też świetnie na układ pokarmowy, nie tylko odtruwająco, ale także na przykład przeciwbiegunkowo. Barwinek ma też świetny wpływ na nasz układ nerwowy. On... nie, chcesz spróbować barwinka? Widzicie? Widzicie? On może nam pomóc w napięciu nerwowym, w leczeniu lęku, w leczeniu depresji, także w wielu przypadłościach. I barwinek ma wreszcie piękne i kojące działanie zewnętrzne, czyli ma działanie na naszą skórę. Okłady z naparu z barwinka my możemy stosować, aby zadziałać przeciwbakteryjnie, zadziałać leczniczo, na skaleczenia, na owrzodzenia, na trudno gojące się rany. Prawda, Dolarku? No już. Ale na barwinek muszą uważać kobiety w ciąży i w okresie karmienia, ponieważ barwinek działa przeciwlaktacyjnie, tak? Natomiast też, jeśli chodzi o przeciwwskazania, to ze względu na działające silnie alkaloidy, nie jest wskazany też dla małych dzieci. A teraz Wam powiem, co my możemy z takiego barwinka zrobić. Z barwinka możemy zrobić napar lub możemy zrobić odwar. I taki napar lub odwar możemy przyjmować 3 razy dziennie po około 30 ml. Możemy też zrobić z niego nalewkę i przyjmować 3 do 4 razy dziennie. Widzicie, to mnie atakuje. 3 do 4 razy dziennie po około 30 do 40 kropel. Możemy też oczywiście zebrać, sproszkować, wysuszyć i sproszkować ziele. Oczywiście wiecie, że ja jestem wielką admiratorką tej metody proszkowania ziół, tak? I tutaj możemy bezpiecznie zastosować nawet do 1,5 grama surowca na dobę. Te 1,5 grama surowca oczywiście też możemy zaparzyć wodą, na przykład 100 ml wody, zrobić taki napar i stosować 3 razy dziennie po 30 ml właśnie, tak jak mówiłam, że robimy napar czy odwar. Ale pamiętajmy też o przerwach w stosowaniu tej rośliny. Po 2 do 3 tygodniach, bo wiem, że są tacy zwolennicy intensywnego zażywania jakiejś określonej rośliny. Zróbmy sobie przerwę, na przykład 2 tygodnie, tak, aby nie zaszkodzić naszemu organizmowi ze względu na te silne związki, które są w barwinku, ale też przede wszystkim dlatego, żeby oczyścić nasze receptory, bo jak my stymulujemy nasze receptory jedną substancją czy jedną rośliną, to one stają się mniej wrażliwe, więc dajmy im odetchnąć i potem stosujmy sobie dalej. A na koniec opowiem Wam jeszcze o magicznych właściwościach barwinka, jak to zwykłam robić przy okazji ostatnich filmów. Tych ostatnich, kiedy prezentowałam zioła, bo teraz jak była zima, to ziół dla Was nie prezentowałam. No patrzcie, czy on nie jest piękny. A ja powiem teraz o magii. Mówiłam już w takim filmie o roślinach funeralnych, czyli tych związanych z obrzędami śmierci, również o barwinku, że on był często i chętnie sadzony na cmentarzach i na grobach. Nie tylko dlatego, że on jest rośliną zimozieloną i że zdobi także w zimie pomniki i groby, ale wierzono, że barwinek pełni rolę mediatora przy przekraczaniu granicy obu światów, że pomaga zmarłym dostać się do krainy wiecznej szczęśliwości, że jest związany z nieśmiertelnością i jest związany z życiem wiecznym. Wierzono też, że odstrasza złe moce, więc używano go w magii miłosnej, w magii ochronnej, wplatano go do obrzędowych wianków. Był więc bardzo silną częścią słowiańskiej tradycji. On też pojawiał się w ludowych wierszach, pojawiał się w ludowych pieśniach.
ta symbolika nieśmiertelności przekłada się również na to, że barwinkiem dekorowano świąteczne stoły wielkanocne, wierząc, że przyniesie właśnie zasiadającym przy tych stołach spokój, przyniesie życie wieczne w przyszłości i ochroni przed złymi duchami. A my z Dolarkiem życzymy Wam, kochani, przede wszystkim dużo zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że to zdrowie jest najważniejsze. I ono jest potem motorem do tego, że my możemy w życiu swoim zrobić wiele dobrych i wiele pozytywnych rzeczy. I dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Teraz będzie ziołowych spotkań coraz więcej na kanale, bo roślinki już wychylają główki na świat i listki na świat, więc będziemy się spotykać już w tych stricte ziołowych filmach, a tymczasem trzymajcie się i do następnego razu, pa, pa! A tutaj niespodzianka, moi kochani, bo jestem u siebie w domu. Chciałam Wam powiedzieć, że też mam barwinka, proszę bardzo, on tutaj u mnie się zadomowił. Tylko barwinek, pamiętajmy, że to jest roślina, która jest pod częściową ochroną, więc jak będziemy gdzieś pozyskiwać go ze środowiska naturalnego, to musimy zrobić to tak dyskretnie, żeby nie uszkodzić też rośliny. Zabierzmy troszeczkę z niej tylko, zostawmy ją naturze. A jak mamy w swoich ogródkach, ona nam się rozrośnie, bo mi się tutaj będzie rozrastać. O, widzicie? Już był malutki w zeszłym roku, a teraz już jest o wiele większy. No to ja go będę miała sporo. No to tymczasem, pa, pa.